Witam w kolejnym filmie. Tym razem pokażę Wam, jak w takim oto radyjku, czyli CD30MP3, zamontowałem moduł Bluetooth, dzięki czemu można słuchać muzyki z telefonu bez użycia kabelków, a łącząc się właśnie poprzez Bluetootha z takim radiem. Samo radio CD30MP3 to jedno z najbardziej popularnych radyjek w Oplach z lat gdzieś tak 2005 do powiedzmy 12, coś w tych okolicach. Występowało w Corsach, w Vectrach, Astrach, Zephyrach i jeszcze tam jakichś innych modelach. Radia te były produkowane przez dwóch różnych producentów. Jedne miały czytnik płyt na dole, inne u góry. Były radyjka z obsługą komputera pokładowego, jak również tak jak te bez obsługi. To pochodzi z Corsy D i co najważniejsze, posiada wejście AUX, o czym możecie się przekonać, spoglądając tutaj na naklejkę. Jest to radio Delphi Grundig. No i w tym filmie złącze AUX pełni istotną rolę, ponieważ pod te złącze podłączyłem taki właśnie moduł. Jest to moduł Bluetooth zakupiony na AliExpress. No ale o tym za chwilę. Najpierw pokażę Wam, jak to działa. Także uruchamiamy sobie zestaw. To radio nie jest sparowane z tym wyświetlaczem, więc co jakiś czas będzie wyskakiwał komunikat: zapamiętaj wyświetlacz. I teraz w telefonie upewniamy się, że włączony mamy moduł Bluetooth. Już połączył się automatycznie mi. W każdym bądź razie, wchodząc w Bluetooth, znajduje nam urządzenie XFW-BT. Teraz możemy uruchomić na telefonie odtwarzacz muzyki. Możecie usłyszeć, gra to całkiem sensownie. Dobra, wiecie już, jak uruchomić sobie Bluetootha. Teraz zanim pokażę Wam, jak to zostało zamontowane, to chciałbym Was prosić o zostawienie subskrypcji, lajka. Nic Was to nie kosztuje, dla mnie wiele to znaczy, także wielkie dzięki za to. No i dobra, rozbieramy radyjko i już pokazuję Wam, co tam w środku siedzi. Co do samego modułu, to ja kupiłem coś takiego. Jest to moduł Bluetooth VHM314, kupiony na AliExpress. Cena 3,54 plus wysyłka 2,92, czyli 6 zł z hakiem i macie taki oto właśnie moduł. Jego montaż jest dość prosty, co zobaczycie za chwilę. Podobne moduły oczywiście też na Allegro możecie kupić. Cena będzie nieco wyższa, za to przesyłka o wiele szybsza. Więc moduł leży przede mną i co tutaj trzeba podłączyć? Przede wszystkim mamy tutaj wyjście, które wpinamy do wejścia AUX w radiu, czyli lewy kanał głośnikowy plus, masa wspólna i prawy kanał głośnikowy. Do tego wystarczy podłączyć zasilanie w tym miejscu, minus i plus. I moduł ten działa na napięciu od bodajże 3,6 V do 5 V. Także takie właśnie napięcie trzeba sobie odnaleźć w radiu, ewentualnie zamontować jakąś przetwornicę. Ja w tym radyjku znalazłem już takie napięcie, także niczego poza modułem nie trzeba więcej dokupować. Demontaż radia jest stosunkowo prosty, podobnie jak w innych modelach. Zaczynamy od ściągnięcia górnej pokrywy. Jak możecie zobaczyć, już tutaj
troszeczkę kabelków jest polutowanych. Ja te radio rozbiorę całkowicie, tak żeby Wam wszystko pokazać dokładniej. Więc wykręcamy wszystkie śrubki po bokach, z tyłu oraz płytę główną w tym miejscu, tutaj, tu, jeszcze tu jest jakaś śruba. Dobra, gdy już mamy wszystko odkręcone, to podnosimy tą górną część radia. A jeszcze tutaj taśma z napędu CD, to należy wypiąć. Zrobię tak. Podnosimy do góry, jednocześnie ciągnąc do siebie, tak żeby tutaj złącze się wypięło. No i mamy to, co nas interesuje na zewnątrz. I teraz tak. Moduł umieściłem w tym miejscu. Jest przyklejony na kleju na gorąco. Zasilanie. Pierwsza rzecz, którą należy podłączyć, czyli tak jak mówiłem, łączycie sobie złącze zasilania. W tym miejscu jest stabilizator napięcia. To. Na pierwszej nóżce ten stabilizator ma plus 12 V, środkowa nóżka to jest minus, trzecia nóżka to jest plus 5 V, także ten plus 5 V łączycie z plusem zasilania modułu. Następnie minus jest również tutaj po tej stronie, także ten minus podpiąłem do minusa w module. Teraz pozostaje podłączyć się pod wejście dźwięku, czyli gniazdo AUX. Radyjko ma wyprowadzone gniazdo AUX w tylnym złączu. Nie widać tego może za dobrze. No ale tutaj w dolnej części znajdują się piny. Teraz to może widać. Dlatego podłączyłem się bezpośrednio do miejsca, gdzie to gniazdo jest przylutowane. Ciężko to wyostrzyć. Dobra, w lutowaniu nie jest to najlepsze, także wygląda to jak wygląda. W tym miejscu mamy masę. Tutaj mamy kanał prawy, natomiast tutaj lewy. I łączymy to z modułem, tak? Czyli masa, prawy, lewy. Na naklejce z radia macie to samo złącze tutaj, tyle że jak patrzycie na to w ten sposób, no to jest to lustrzane odbicie. Także tutaj czwarty pin to jest masa, licząc od lewej do prawej. To tutaj na odwrót. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty jest masa. No i to cała tajemnica. Także w tym filmie to na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!